Cześć, witajcie na kanale Linda Play Games i zapraszam Was dzisiaj oficjalnie na pierwszy filmik na moim kanale. Pierwszy filmik, pierwsza seria i zarazem pierwszy odcinek z gry Planet Zoo. Dokładnie tak, od tej gry postanowiłam rozpocząć swoją przygodę YouTube'ową i jestem bardzo podekscytowana, zarówno jeżeli chodzi o nagrywanie filmów, jak i o samą rozgrywkę. Przyznam Wam szczerze, że obejrzałam całkiem sporo filmików innych twórców, którzy kreowali tutaj swoje własne zoo i bardzo ta gra mi się spodobała, zarówno pod względem grafiki, jak i animacji i samej tematyki, bo uwielbiam chodzić do zoo, uwielbiam zwierzęta i wszystko, co z nimi związane, więc naprawdę jestem bardzo podekscytowana i chciałabym już stworzyć swoje własne zoo. Ale zanim do tego przejdę, to tak naprawdę przede mną pierwsze kroki w ogóle w tej grze, aby poznać sterowanie, poznać zasady. Wiecie, oglądając kilka filmików wcześniej, kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt mogłabym rzec, już jakieś zasady znam, ale oglądać to jedno, a grać to już zupełnie inna sprawa, więc na pewno tutaj te pierwsze kroki będę chciała postawić. Zaczynamy od rezydencji Goodwinów, do której zaraz nas przeniosę. I cóż, nie przedłużam, zapraszam Was serdecznie do oglądania, do zasubskrybowania tego kanału. Wiem, to jest pierwszy filmik, ale mam nadzieję, że tych filmików będzie w najbliższym czasie jeszcze więcej i że zostaniecie ze mną na dłużej. Nie przedłużam, zapraszam Was na rozgrywkę. Sorry about that. I have a habit of slipping back into the Planko language. It's good to finally meet you in person. I'm Bernard, although I insist you call me Bernie. The only person who calls me Bernard is my wife. And even then, only when I've tracked elephant dung into the carpets. As you know, I own several zoos, but I always like to show people the ropes here at my home. This is the first zoo I ever opened, and a source of great pride for me. And prides, thanks to a lion breeding program we ran in the 80s. But we're in the middle of a big renovation, and that's where you come in. Sadly, our old contractor had to retire after developing a fur allergy. Poor devil kept sneezing his dentures into the lion habitat. So, it's up to you to finish everything off. Don't worry, though. I'm not completely throwing you in at the deep end. My head keeper, Nancy Jones, will be lending a helping hand. Oh, she's a hard worker, and she'll expect you to be too. But I'm sure you'll get along like a house on fire, or even better, one that isn't on fire. Less shouting that way. Hello there. From that rosy, fresh face of yours, I'm guessing you're Bernie's new hire. Good. Now, I hope you're ready to ditch your diploma because we're about to get really hands-on. But before we begin the real work, how about we familiarize you with the zoo by learning how to fly around it and visiting some of our beautiful animals? We'll start by popping over and having a look-see at the grizzly bears in their habitat. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy zatem. Ja sobie tylko tak szybciutko sprawdzę sterowanie. Wydaje się być wszystko ok, więc... Did you know that grizzly bears, also known as Ursus arctos horribilis, can hibernate for up to 7 months a year? Oh, but then again, given the chance, I think a lot of people would do that too. Select one of the bears and you'll bring up its information panel. This is where you can find out all kinds of information about your animal, the most important thing being its overall welfare. You'll learn more about animal welfare today as we go through your objectives, but for now, let's enjoy this magnificent animal. Why don't you select the camera at the bottom of its information panel? Dobrze, słuchajcie, wybaczcie, jeżeli ekran będzie jeszcze przez kilka momentów tak troszeczkę skakał nieregularnie, ale muszę się oswoić z tym sterowaniem. Myślę, że pójdzie mi to dość sprawnie. See now, this is a fantastic way to get a close look at your animals.
You can also get this view of an animal by simply double-clicking on it. Okay, when you're ready, let's pop over to the other side of the zoo and take a look at the lions. I've marked their location for you to find. No i słuchajcie, to są te animacje, o których właśnie mówiłam. Ja jestem zachwycona i bardzo mi się to podoba. Myślę, że nie jedno zbliżenie na zwierzaczki zrobimy. Jak sobie słodko chrapie. Pięknie. Dobrze, lecimy dalej, bo chciałabym dość sprawnie przejść przez te zadania. I cóż my tutaj mamy? Idziemy do lwów tylko. Wyjdźmy sobie z tego podglądu. Zachary. I gdzie mamy lwy? Tam. Okej, no to lećmy. W ogóle piękne jest to zoo, piękne. Chciałabym móc coś takiego sama też stworzyć za jakiś czas. Panthera leo leo, or the West African lion to you and me. Lions are the most social of the big cats, and there can be as many as 40 lions in a pride, although prides of that size are pretty rare. As Bernie would say, those lions are awesome, which is precisely why I handle the training instead these days. Anyway, how about we get started on those objectives? Come on, let's head over to an empty habitat and see what needs doing there. Piękny jest. Szkoda tutaj, że ogon delikatnie znika, ale rozumiem, że ma być to efekt, jakby zanurzał go w trawie. Super. Bardzo fajnie. Dobra, znajdźmy pusty wybieg zatem. No, malutki przyszedł. Cute. Okej, gdzie mamy ten pusty wybieg? Tutaj. No to lećmy. Zobaczmy, co mamy tutaj do zrobienia. As you can see, it's a lovely space for animals, but it's missing a certain something. Well, two somethings. Warthogs. So I'd like you to adopt a pair of them. To adopt animals, we need to open the animal market, which is in the animal trading section. There we are, a pair of perfectly splendid warthogs for our zoo. Just click on them and select Adopt from the side menu. Normally the animal exchange would be full of animals, but I've emptied out the market while you learn how it works. The last thing I need is you accidentally ordering a dozen elephants. Oj, tam. Co to, słoń w jedną czy w drugą stronę? Cóż tam. Ale fajnie, adoptujemy pierwsze zwierzaczki. When you adopt an animal, it's automatically placed in the trade center, where they're held until you're ready to move them into their habitat, which, as it happens, you are. So how about you move them into their new home? I wyślij do zoo. Pięknie. When you ask for an animal to be moved into a habitat, your caretakers will go to the trade center, collect your animal, and deliver them to your selected habitat. I've marked the trade center's location, so let's go and watch the caretakers in action. Gdzie ich mamy? Gdzie ich mamy? Boże, jestem ślepa. Ach, tu. Dobra. Biegnie. As you can see, those caretakers don't hang about. They'll move those animals to their destination as fast as possible. No, nieźle śmiga z tym kartonem. Z tą skrzynką. But I am assured by a person of good standing that these warthogs are in the very rudest of health. Right, let's get the warthog's habitat finished up so we can keep them nice and happy. You see, each animal in the zoo has an overall welfare statistic. Biegnie Basically how drugi. happy they are. And that overall welfare statistic is itself comprised of 4 different areas: nutrition, social health, habitat, and enrichment. Luckily, if you select an animal, you'll bring up their animal welfare information panel, which we saw earlier, where you can see how they're doing. That way, you'll know exactly what areas need to be A, addressed. tu coś na Don't czerwono. worry if that's a lot to remember. You can always check the Zoopedia for more I głód, i information. pragnienie. Biedne są głodne po tej Let's start podróży. by making sure we're taking care of the warthog's nutrition welfare. To do this, we'll need to place a food station and a drinking station. No Now, właśnie. each animal requires a different type of feeding station. And for the warthogs, it's a small feeding trough. So let's add one of those and a water bowl. No oczywiście, koniecznie. Pyk. Jedna woda. O, coś mi się tu... O, dobra.
A postawmy im 2, co będziemy sobie żałować. I jedzonko ustawmy im też gdzieś tu, żeby mogły sobie na spokojnie Animals jeść. also require stimulation to keep them happy. Stimulation. Let's add a lovely mud bath for the warthogs to roll around in. That That kąpiel bath will count błotny. towards their enrichment welfare, specifically their toy enrichment welfare. O kurczę, jakie to jest duże. Nie spodziewałam się tego, że to będzie takie duże. Czy ja mogę to postawić tu? Oh, nice work. You've got a knack for this, I see. Now, our contractor had to leave in a hurry, so this place is in a pharaoh's state. Unfinished thingamajigs and whatsits all over the shop. But the first thing we need to finish is the ostrich habitat. It's over near the hippos. Okej, czyli tu już koniec na ten moment i idziemy do strusi. Fajnie, fajnie, ciekawe. Na pewno bym tak nie zostawiła tego wybiegu, bo wygląda na niedokończone i biedne, ale wszystko w swoim czasie. Strusie, co u was? Oh, before we actually start building our ostrich habitat, let's pause the game. Just click the pause button in the bottom right corner. Okej. To wiem, że zwłaszcza na początku jest potrzebne, żeby pieniądze nam nie uciekały. Sometimes it's a good idea to pause the game whilst you're doing something which requires your concentration, because it'll stop the zoo spinning out of control while you're looking the other No way. właśnie. Let's keep the game paused while we get this ostrich habitat built. Okay. Job number 1 here is to add a habitat gate before we complete the barrier. Every habitat needs a habitat gate. After all, how else would the keepers get in and out? Just make sure it's hooked up to the path so the keepers can reach it. No dobrze. To lećmy. Aha, szkoda, że to nie znika. Czy ja to tu muszę umiejscowić? Domyślam się, że tak. Right. Let's complete the perimeter barrier so we can adopt us some ostriches. I've marked out an area for you to use, so I'd like you to finish off the perimeter using the brick barrier. O matko, teraz żeby to było prosto jeszcze. No dobra, ale to jest chyba troszkę za długie. O. Pyks. Czemu mnie przesunęło? Dobra. Żeby było w miarę równo, słuchajcie, bo zaraz się... O, fajnie tak się dokończyło. Good work. Remember, before you can Nice. place animals in any habitat, it has to have a full loop of connected barrier. Now, you've probably noticed that guests can't actually see into this habitat at the moment. At least not without a stepladder. But seeing as they're banned, I'd like you to select a piece of barrier and swap out the brick for a glass barrier, so the guests can see in. Jeszcze tu bym im to zrobiła. I co? Aha, tak tylko zaznaczam. Dobra. My bad. I teraz There we zaznaczam go. to. Adding in more windows gives guests even more opportunities to see the animals in a habitat. It's always best to make sure the guests can get a good view into a habitat from the path they're walking on, because it makes them happy, and because this would be a pretty terrible zoo if they couldn't. The last thing we need to do is to add a donation box. You see, when guests enjoy the view of an animal, they'll make a donation. Just make sure you put them in easy-to-reach places, like near a viewing point. Donation boxes are one of the main sources of income for the zoo, so make sure you remember them. Powiem wam, że zawsze jak oglądałam jakieś streamy czy filmiki, to nienawidziłam tych po prostu skarbonek, bo one wyglądają okropnie. I wiem o tym, że trzeba je tu umieszczać, nawet było to przed chwilą powiedziane, i że z tego też jest dodatkowa kasa, ale po prostu, wiecie, niektórzy wrzucają to co kawałek, żeby jak najwięcej tych pieniędzy się uzbierało. I z jednej strony to rozumiem, bo trzeba coś wrzucić i trzeba zbierać te pieniądze, ale po prostu stawianie tego na każdym kroku, nie. Tego u mnie w zoo, mam nadzieję, słuchajcie, że nie będzie i że nie będzie to aż takie potrzebne. W sensie jakaś oczywiście się pojawi, ale nie w takich masowych ilościach, bo no nie wyglądają one zbyt ładnie. Chociaż wiem, że można kolorystykę zmienić, ale do tego pewnie dojdziemy. No to cóż, lecimy.
Now, before we adopt our ostriches, you should click the play button. After all, if the game's paused, then so are our caretakers, which will make it a bit tricky for them to deliver the ostriches, eh? No dobrze. By the way, as well as pausing the game, you can speed the game up by clicking on the fast forward button. It'll run everything at 2 times and 5 times faster. It can be useful, especially if you're waiting for money to accumulate or for animals to be delivered to your habitat. Personally, I use it when I'm waiting for a brew to finish. All right, you've finished the habitat, so it's high time we adopted those ostriches, don't you think? Let's get 4 of them in here. Okej, wszystkie. No dobrze. Trzy samice, jeden samiec, ale będzie miał wesoło. Aha, teraz muszę je tutaj przerzucić. Dobrze. While we wait for them to be collected by the caretakers and brought to the habitat, you should get it ready for them. Add a suitable feeding station, water station, and an appropriate food enrichment item. It's often best to place things like enrichments and feeding stations near to the habitat perimeter, so guests can get a really good view of the animals. Tylko nie pamiętam, gdzie to było. A nie, to będzie na wybiegu. Dobra. Duża miska na karmę. Wrzućmy tą miskę im tutaj. I tutaj. Małe koryto na wodę. Słuchajcie, jak się zmieniało? O, dobra, Z-ką. X-em się uruchamia tak. I jak to teraz? Ok, to jest plus minus, a to jest round. Ok. Dobra. Jeden pojemniczek na wodę. Czy on się nie zrobił w powietrzu? Mam nadzieję, że nie, bo tak to wygląda trochę. Tu zróbmy im drugie. I jakieś urozmaicenie. To zróbmy tak, to jedno urozmaicenie tu, niech ludzie widzą. Coś skończyliśmy. Good to Nice. see the ostriches have somewhere they can really stretch their legs. Did you know they can actually run at 43 miles per hour? Oh, heaven forbid they ever escape. The speed camera fines alone would bankrupt us. Well, Bernie certainly seems impressed. Did you do his speed camera joke? Every time we get an ostrich. So, now we've made the ostriches' lives a bit better, let's do the same for the keepers, shall we? To make it easier for the keepers to feed the ostriches and hippos, we should build a new keeper hut. Keeper huts are where the keepers prepare the food for animals, so they should be placed near to the habitats to make sure the keepers don't waste their time walking when they should be looking after the animals. Okej. Budynek dozorców. Tylko odnajdźmy to miejsce. Ach, to tutaj tak bliziutko. No dobrze, fantastycznie. Tylko się ustawię. Udogodnienia. Dobrze, gdzie będzie ten budyneczek? Klasyczny. Mały, ale chyba ten będzie mi You'll tutaj... need to rotate the keeper hut to get it to connect up to the path. A, Z i co? I strzałki? Ale strzałki nie działają. Aha, przytrzymując... dobra. Przytrzymując Z mogę sobie to zrotować. Fajnie. Nice. Dobra. I cóż tu jeszcze jest? Obróć o 90. Ok, przytrzymując Z i przesuwając. Przesuń zaawansowany. Ok. This keeper hut only has space for one keeper, but the larger keeper hut can allow multiple keepers to prepare food at the same time. Oh, but bear in mind that keeper huts and other staff facilities shouldn't be placed near to areas where there are lots of guests. Guests don't like seeing facility buildings, and it can affect their happiness negatively. In case that wasn't clear.
Something that all facilities, shops, and a whole host of other objects need is power. And that obviously includes your newly built keeper hut. So let's place a transformer next to it, shall we? Tak, o tym też będę musiała pamiętać. I myślę, że patrząc też na inne filmiki, które widziałam, dobrze jest właśnie tak obudowywać te domki, więc pewnie zrobię w swoim zoo jakieś takie małe miejsce, gdzie te wszystkie właśnie domki osób pracujących w zoo będą się znajdowały. Now, the reason everything has gone blue is because you're using the power heat map. This map allows you to see what is and what isn't powered in your zoo. So, once you've placed your transformer, you can click in the bottom left to turn the heat map off. Okej. Fajnie. Lovely work. Now the keepers can start using the hut to prepare food, and thanks to where you've put it, they won't need to walk very far to deliver it to the ostriches and hippos. Let's get on to your next objective then. Bengal tigers. We want to adopt some, but I'm afraid Uwielbiam there's nothing ready for them tygrysy. yet. Head on over to the plot of land I've marked out. It's not too far away. Okej, faktycznie. Uwielbiam tygrysy, słuchajcie. Tygrysy dla mnie są najpiękniejszymi po prostu zwierzętami na świecie, ever. Kocham. Righty, your next job is to build a habitat from scratch. And concrete and glass, I expect. So go ahead and build it. Just make sure that the habitat includes that big hole we've dug. Oh, and don't forget to add a habitat gate to the barrier. Oh, and make sure the guests will be able to see the tigers. Dobrze, zacznijmy w takim razie od bariery. Co to jest? Beton, cegła. Może weźmy betonową. Bo jednak wiecie, tygrysy to nie ma przelewek. Czekajcie, sobie zrobię tak, żeby to w miarę równo było. Pyks. Jak mogę to? Czy ja mogę to jakoś usunąć? Delay? Tak, okej. Troszeczkę większy zróbmy, bo i tak goście chyba na tą trawę nie wchodzą, więc nie ma sensu zostawiać takiej dużej przestrzeni. Okej, idealnie. Pyk, pyk, pyk. Okej, to za daleko. Oj, one przeszkadzają mi. Dobra. I tu chyba 8 już powinna być. Okej. Możemy zrobić 9. Możemy, fajnie. Pyks. I wróćmy do 8. Lubię, żeby wszystko pasowało do siebie. Okej. Oj, powiem wam, że to sterowanie nie jest wcale takie najgorsze, ale jest na pewno kwestia przyzwyczajenia się. I tu... O, super. Pewnie wysokość trzeba będzie zmienić, bo 2 metry to dla takiego tygrysa chyba jest niewystarczające, ale dobra, to zaraz. Gdzie tu mamy ścieżki? Tu mamy dla gości, więc myślę, że... Oj, halo, ja nie chcę tutaj budować. Chciałabym to zaznaczyć już sobie. Tak, to i to zróbmy w szkle. Chociaż czy szkło dla tygrysów nie jest za lekkie? Za delikatne? O, może tak powinnam powiedzieć. I tutaj też. Dobrze. Cóż tam jeszcze potrzebowałam? Wejście. Wejście chyba zrobimy sobie tutaj tak gdzieś z daleka.
Bernie takes safety very seriously at his zoos, so we should probably make sure those tigers can't jump out of their habitat, don't you think? The way we'll do it is by changing the height of the habitat's barrier. Okay then, you should start by double-clicking the habitat barrier, which will take you into barrier editing mode. No, okej. I co Great. teraz? Now highlight the entire perimeter of the habitat. Czy to You jest can do to? that by clicking and dragging the barrier selection tool. Okej. Dobra. Now you've got all of the perimeter selected, you can increase the height of it by clicking and dragging the barrier height tool upwards. You'll want to make sure it reaches a height of at least 3.7 meters. To zrobimy 4 ładnie. OMG, naprawdę. Dobra, Now that the 401. habitat is in place, don't forget to put down a donation box near to your viewing areas. We need every dollar we can get. Especially as these tigers aren't exactly eating instant noodles for lunch. I z góry przepraszam wszystkich, którzy zwracają uwagę bardzo mocno na taką, wiecie, symetrię i to, żeby wszystko było równo, czyli że tu jest 401, ale już nie będę się w to bawić, żeby teraz celować, bo faktycznie jest to dość ciężkie, a nie chcę na to tracić po prostu czasu. Okej, dodajmy tą skarbonkę. Gdzie ona tutaj jest? Tu. Tu. Okay, that's the habitat boundary complete, the habitat gate in place, and most importantly, the tigers won't be able to jump out of it anymore. I think it's time we adopted those tigers. Ale jeszcze nie zrobiłam wody im. Czy do tego dojdę? Czy pomijamy to, czy jak? Piękne, ojen. Na pewno zrobię zbliżenie zaraz. Wyślij do zoo. Aha, a co to? Whilst our adaptował trusty tylko jeden? caretakers collect and deliver the tigers, let's take a look at preparing the habitat for their arrival. We'll start with the basics. Add a suitable feeding station for them. Dobra. Duża taca na karmę. Ale nie wiem, gdzie jeszcze będą inne rzeczy, więc... No dobrze, wrzućmy im to tutaj. This time, instead of adding a water bowl, let's try something different. Some animals need a pool in their habitat so they can go for a swim, but they can also use it to drink from. All you have to do is make sure the banks of the pool have a gentle slope so they can easily get a nice, refreshing drink. There's already a pool excavated, but you still need to fill it with water. You should do that by going into terrain and O, selecting the są już water tool. 2, pięknie. Uciekaj stąd, żebym cię nie utopiła. Yes, that'll do O, nicely. no chyba coś tutaj Of course, poszło nie just like tak. the warthogs and ostriches, these tigers O. will also need some enrichment. Czyli Why jednak don't you bym add go some utopiła, suitable toy świetnie. and food enrichment items into their habitat? Okej. Dobrze, dokończmy ten wybieg. Cóż tam jeszcze? Okej, urozmaicenie żywieniowe i zabawki. Pięknie. To lećmy. To. Drapak, zamrożona krwawa dynia. No tego się nie spodziewałam. Walnijmy tę dynię tu, żeby sobie też osoby odwiedzające mogły zobaczyć. Okay, it's really starting to take shape. I drapaczek. The tigers will need a shelter in their habitat so they can hide from the guests, or more likely the bad weather. Although given that we're in England, you might O, a want co to tu think of się? that just as normal weather. A, no dobra. Go on, add a shelter to their habitat. You can either build one from various suitable bits and bobs, or if you like, just pop down the blueprint that I've already built for you. No nie podoba mi się to schronienie, ale niech jest. I wrzućmy je gdzieś tu, żeby się czuły nie takie osaczone. Kurczę, to też tutaj jest to... Wiecie, normalnie to wrzuciłabym to gdzieś tu. Albo nawet i tu, ale jest ta woda tutaj. Więc dobra, wrzućmy na razie tutaj ją. Czy coś jeszcze? Oh, poor Dabs. I'm sure it can't have escaped your attention that the tigers look a bit miffed. That's because they aren't too keen on the type of terrain in their habitat. Select a tiger and bring up its information panel.
Czekajcie, tylko troszkę to przesunę, bo ta ścianka mi się nie podoba. I cóż, teren, tak? Nie podoba im się. No też by mi się nie podobał. Click on the terrain tab. That way you can view the terrain information and see how they feel about the different types of terrain. Okej. That'll tell you what the tigers need more of or less of in this Za habitat. dużo długiej trawy. Okay, Za then, mało open gleby. the terrain editing tool, select painting and give them some more soil. Yes, that should help with the habitat part of their welfare. Ale nie podoba mi się ta gleba. Dajemy im troszeczkę krótkiej trawy. Tylko czym się różni krótka trawa od długiej? W sensie nie wiem, jaka jest różnica tu w wyglądzie. O Jezus, i za mało gleby. No dobra, zaraz. Zmniejszmy tą trawę najpierw. O, wiem. Tu możemy dać tą glebę im. O! They say that Super. good fences make good neighbors. I guess that's doubly true when one of the neighbors is a Bengal tiger. Still, those tigers look so happy that I doubt they'd leave, even if you did poke a hole in their fence. Oh, but for heaven's sake, don't test that theory. Piękny. Right, let's head over to the Indian peafowls. I've been told that we need to improve their social welfare. Nawet uszkiem ruszył, no to jest hit. Super. Piękne są. Nie dość, że to są przepiękne zwierzęta, to jeszcze tutaj w tej grze wyglądają fantastycznie. Mega. Dobrze. Lecimy dalej z zadaniami, bo jeszcze troszkę nam ich zostało do końca odcinka, a chciałabym się zmieścić w miarę w czasie, żeby wykonać wszystkie z pierwszego zadania. Now then, just find one of the peafowls and select them to open their information panel. Then we can have a good gander at how they're doing. Widzę. Although technically I suppose gandering would just be for geese. Piękny ogon. Rozwiń Expand their social welfare and we can get a Okej. bit more detail. Nieźle, że tutaj w takie szczegóły Now, można they've clearly got wchodzić. plenty of space and they're not stressed, but it looks like their social group isn't quite right. So let's find out more. Click on the social tab at the top of their information panel to see what's wrong. Right, as you can see, the peafowls Za need their mało population to be dorosłych larger. To solve this osobników. little problem, you'll need to adopt 3 more female peafowls. Off you pop to the animal market then. No dobrze. To adoptujmy je wszystkie. I przenieśmy od razu. Good work on those peafowls. I expect they'll be delivered soon. But sadly, it sounds like our snow leopard is a bit grumpy. Let's head over there and see what's wrong with her. Pantera śnieżna? A gdzie ona jest? Ach, tam. Oj, tak daleko. Ale ma duży wybieg. Cóż Just się like dzieje? people, animals can suffer from stress if things aren't quite right. You know, like when you see someone put in the milk before the tea O, bag. jakie jedzonko tutaj, In the case zobaczcie. of these snow leopards, they're a bit stressed by the lack of privacy. You Lol. can lower their stress levels by swapping out the normal glass Gdzie barrier ta by their pantera cage jest? Ja for jej nie one-way widzę tu. glass. It's not a cheap option, but I think they're worth the expense, don't you? Może This tu will się give the chowa. snow leopards somewhere to go when they want to get away from the prying eyes of the E, guests. nie ma jej tu. Gdzie ona jest? Czy ja jestem ślepa? Czy ja jej nie widzę? Czy ja jej po prostu... Tu siedzi, czy wy to widzicie? Jestem w szoku. Zobaczcie, to siedzi na drzewie. Czemu nie mogę jej zaznaczyć? Halo? Hit. O, wybaczcie, latanie. Ale mega. Zobaczcie, siedzi na drzewie normalnie, to jest hit. Nie mogę jej zaznaczyć, coś tutaj nie działa. Zejdzie? No nie mogę, zobaczcie to, nawet jest animacja, jak ona schodzi z drzewa, no to jest po prostu niewiarygodne. Petarda. No, przyznam szczerze, że jestem w szoku. Okej, to mamy zastąpić.
lustrem weneckim. No to zostawmy to. Czy to się już Of course, when an animal isn't in its natural biome, it's probably going Oh, to be too hot or too nice. cold. Unsurprisingly, for the snow leopards, it's too hot. Even with the terrible British weather, you should help cool it down by adding some coolers to their habitat. But let's start by opening up the temperature heat map and having a look-see at the temperature in the leopard's habitat. To dlatego nie mogłam na nią kliknąć. Szkoda, bo miałam tutaj ten otwarty na dole paseczek, ale jak siedziała na drzewie, to jest hit dnia normalnie. I ta animacja zejścia? Wow. No, tego się nie spodziewałam. Dobrze, gdzie my tutaj mieliśmy wejść? To. No i cóż tu dalej? As you Temperatura. can see, we already have one cooler in there. Let's Dobra. pop some more down and get as much of the habitat as chilly as we can. Czy to będzie Luckily w for us, wybiegu? this habitat already has Grzejniki. power, but you'll need Tak. to make sure of that in the future. Just so you know, if any part of a habitat is powered, then the whole habitat will be powered. Okej, ile tych klimatyzatorów tutaj dorzucić? Ile ich tu dorzucić? Nie słyszałam You tego. can find heat maps for all sorts of helpful things, so do be sure to explore them and make good use of them. Okej. Na pewno będę It'll używać. take a little while for the temperature to adjust once you've added coolers or heaters. Czy But mogę now to- we've got the coolers in, we O, can jest. address the leopard's terrain welfare. You see, what the leopards really want in here is snow and rock, so let's make that happen. Okej. Momencik, ale co ona chciała? Śnieg, tak? No dobrze. Bardzo proszę. Tylko czy ja bym sobie musiała zobaczyć, ile ona tego potrzebuje, prawda? Tu, teren. Właśnie, o to chodzi. Śniegu jest dość mało, za dużo jest trawy w dalszym ciągu. No dobra, to lecimy. Aha, to znika, bo klimatyzator jeszcze nie ogarnia, rozumiem. All of that should give you a pretty good super. understanding of how to make animals happy. So I'd like you to go and check on all the other animals in the zoo and fix up any issues with their habitats. That'll increase the average welfare of the animals across the whole zoo. And that average welfare is a very important statistic. Now, to quickly see how all your animals are doing in the zoo, you should go into zoo management and then into the animals section. Okej, Not bad. Not bad Super. at all. Mamy I think it's fair to say that you've passed the first part of your training. pierwszy dzień There's still idealnie lots more to learn, zakończony. but we'll have to head to another one of Bernie's zoos for that. If you want to grab your passport, we'll head off, shall we? No pewnie, ale słuchajcie, to już w kolejnym odcinku. Sounds like you've got the whole zoo purring away nicely. Well, purring, grunting, screaming, booming. All the appropriate noises. I guess I was right to hire you, huh? Oczywiście. Don't tell her I told you, but Nancy wasn't sure you'd even last the morning. So, we're happy this is working out. And Nancy owes me a foxy coffee. As strange as it seems, considering we just met, when I look at you, I feel like you're the child I never had. After the one I did have, obviously. Zookeeping's not for my daughter. Don't get me wrong. Emma absolutely loves animals, but she set her sights somewhat higher. Wants to save the entire planet. I'll just settle for saving a couple of species. And maybe having a type of frog named after me. Dobrze. Wydaje mi się, że to chyba koniec dialogów w tej części szkolenia i wprowadzenia, więc nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo serdecznie Wam podziękować za oglądanie. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Jestem bardzo ciekawa, jakie tam wyzwania i zadania będą przede mną stały, żeby nauczyć się lepiej grać w tą grę. I cóż, jestem zachwycona w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że Wy również. Na pewno gra jest dla Was już znana, ale mam nadzieję też, że zostaniecie ze mną dłużej, tak jak powiedziałam na początku.
Dziękuję Wam bardzo, już nie przedłużam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!